Czym są pompy ciepła? Jakie są rodzaje? Czy to jest jeszcze sensowne rozwiązanie, czy nie? Czy to w ogóle jest rozwiązanie przyszłości? I czy należy ich się bać i na co zwracać uwagę? Więc nie przedłużając dalej, zapraszam Was do oglądania odcinka. Czyli jak działa pompa ciepła? Opowiedz proszę. Tak bardzo ze szczegółami, czy tak z grubsza? Najpierw z grubsza może. Dobra. Z grubsza pompa ciepła kradnie ciepło z jednego miejsca do drugiego. Na przykład pompa ciepła w ogóle to jest takie określenie, kojarzy nam się to z ogrzewaniem, ale jakby pompą ciepła jest też lodówka. Tak? Wow, nie wiedziałam. Bo lodówka kradnie ciepło z wnętrza, czyli chłodzi nam te produkty i wyrzuca to ciepło na zewnątrz. Czyli generalnie pompa ciepła to jest każde urządzenie, które transportuje ciepło z jednego ośrodka na drugi. I może być właśnie tak pod prąd może to ciepło transportować, bo w środku lodówki jest chłodniej niż na zewnątrz, a mimo wszystko ta pompa pompuje, jakby wypompowuje to ciepło na zewnątrz. Rozumiem. A jakie są rodzaje tych pomp ciepła? Jak już wrócimy do jak już przejdziemy do pomp ciepła, które jakby możemy montować stricte do ogrzewania, bo faktycznie pompą ciepła najczęściej w Polsce, jak się mówi o pompie ciepła, to się myśli o pompie ciepła, która nam grzeje dom, to nie? To tam mamy takie dwa najważniejsze typy. Jakby skąd bierzemy to ciepło? Bo możemy albo to ciepło z zewnątrz kraść z powietrza i to wtedy jest pompa ciepła powietrzna, albo możemy kraść je z gruntu. I wtedy mamy odwierty i z ziemi po prostu zabieramy to ciepło, żeby ogrzać budynek. A czy na przykład możemy ogrzać wodę? Tak, jak najbardziej. Nie tylko dom. Jak najbardziej, no jakby to też jest potrzebne, no bo w domu nie tylko potrzebujemy nie tylko potrzebujemy ciepła, ale też potrzebujemy właśnie się umyć, pozmywać naczynia, więc jakby pompa ciepła może grzać i jedno i drugie, tylko potrzebujemy wtedy nie tylko mieć samą pompę ciepła, ale też zbiornik na ciepłą wodę, gdzie jakby trzymamy tą ciepłą wodę, którą ta pompa przygotowuje. Rozumiem. A jaka na przykład jest cena instalacji pompy? Wiesz co? Czy No to od czego to zależy w sensie? na pewno zależy to od wielkości domu. Im większy mamy dom, no tym większa będzie cena jakby tej pompy ciepła. I tutaj jakby, o ile przy kotłach gazowych w zasadzie czy grzejemy mieszkanie, czy duży dom, to ta cena nie za bardzo wzrasta za jakby urządzenie. Natomiast przy pompie ciepła faktycznie im jest większy dom i więcej ciepła potrzebujemy dostarczyć, to niestety to później bardzo mocno idzie ta cena do góry. Jakby tutaj dwa razy większe zapotrzebowanie ciepła, to może być 2 razy większa cena za zamontowanie. Także Rozumiem. Ale na przykład taka najniższa cena. najniższa żeby cena za zamontować, pompę tak, ciepła. Tak mniej więcej, jeżeli... No myślę, że za 25-30 coś na ten moment, 2025 rok, bo to też ma znaczenie. Tak, rozumiem. W różnych momentach te pompy ciepła kosztowały różne kwoty. Natomiast myślę, że za 30 000 już w tej chwili coś będziesz w stanie zamontować. Nie będzie to pewnie rozwiązanie z górnej półki, natomiast już coś będziesz w stanie kupić. Warto też Rozumiem. podkreślić, że do pomp ciepła jest sporo dofinansowań, więc jakby z tej kwoty często da się jeszcze coś zdjąć, bo państwo nam dopłaci. Czasami na zasadach, że najpierw ty musisz kupić, a oni ci później zwrócą za pół roku, rok, no ale A na jakby przykład ile zwrócą? Jakiś procent? Bo na pewno nie całość, prawda? nie całość, Tak. natomiast potrafią zwracać, w zależności czy to są granty, bo jakby z tych dofinansowań to jest w ogóle temat na inny odcinek, tak po prawdzie, bo okej. jest naprawdę sporo jakby możliwości. Natomiast z tych dofinansowań Mój Prąd, to montując i fotowoltaikę, pompę ciepła, no na pompę ciepła płacili chyba, kurczę teraz mówię z głowy, około 18 000, 15 w zależności jakiej rozumiem. klasy ta pompa ciepła też jest. Im bardziej sprawna, albo czy to jest gruntowa, na gruntową więcej płaci, czyli na tą, która kradnie ciepło z gruntu, czyli z ziemi. Czyli pompy są ekologiczne, tak? Niektóre. Wszystkie Bo w są Polsce ekologiczne. Mamy, tak? Tak, Bo w ale Polsce to mamy węgiel, nie? Więc właśnie, to jest dobre pytanie. Jak się ma jedno do drugiego? Tak. Bo my tak mówimy, że ta pompa ciepła bierze to ciepło z zewnątrz, ale ona sama z siebie tego nie robi, co nie? Tam w środku jest silnik elektryczny, który jakby zasila tą całą jakby maszynerię, która tłoczy to ciepło. Więc jakby pompa ciepła nie tylko jakby potrzebuje tego ciepła z zewnątrz, ale potrzebuje też prądu do zasilania, żeby to ciepło transportować. Więc jakby my płacimy finalnie rachunek za prąd po to, żeby mieć ciepło z zewnątrz. Więc ona jest ekologiczna, bo większość tego ciepła jednak bierze z zewnątrz. To jest taki udział powiedzmy 3-4 do 1, czyli większość jednak jest z zewnątrz, no ale jednak tego prądu trochę potrzeba. rozumiem. Więc przez to, że my mamy faktycznie w Polsce większość elektrowni węglowych, no to taka ekologia no jest, ale to jest jakby takie,
To jest trudny temat, może tak. A jeszcze mam takie pytanie, jakie są marki? Na przykład chcę zainstalować pompę, tak? I jakie są marki? Czy na przykład jest jakaś polska firma, która też produkuje swoje pompy ciepła? Nie wiem, Jest jak to tylko ująć, bo na Wiessmann. przykład, czy to jest tak jak na przykład w Niemczech, w sensie, że niemieckie samochody są najlepsze, więc Wiesz co, jak to jest? na moim kanale jest tylko jedna firma, jest to firma Wiessmann. Wiessmann, okej. Nie, no żartuję, jakby jest wiele jakby jest wiele producentów pomp ciepła. Natomiast na pewno warto, jakby, co dla Ciebie ważne jest, jakby, żeby to urządzenie... Jakość, na pewno Jakość, tak. to raz, a dwa to taki tip od serwisanta, żeby ktoś był w stanie to też naprawiać. No bo jakby możesz sobie kupić super pompę ciepła, ale na przykład tego w ogóle w Polsce nikt nie obsługuje. Rozumiem, No później się zepsuje, no i co? tak. No i szukaj pani kogoś, kto Ci to naprawi. No nie o to też w tym chodzi. Więc myślę, że kierując się wyborem, szukamy coś na naszą kieszeń. Wiadomo, markowe rozwiązania będą się pewnie mniej psuły. Tak też liczymy, no ale jakby to nigdy nie ma 100% gwarancji. Natomiast jakby producenci, którzy dają dłuższą gwarancję, jakby są bardziej za to pewni. Natomiast taka ciekawostka, Wiessmannowskie pompy ciepła też są składane częściowo w Polsce. W Polsce, okej. Mimo że producent jest niemiecki, no to jakby częściowo są składane w Polsce, chyba pod Legnicą. Mogę tutaj ściemniać, coś mi się tak kojarzy, ale na pewno w Polsce jest też linia produkcyjna, produkcyjna niemieckich pomp ciepła, także... Rozumiem. Jeszcze mam takie pytanie, czy pompa ciepła sprawdzi się w każdym domu, czy są jakieś ograniczenia? Wiesz co, bardzo dobre pytanie, bo tak naprawdę najlepiej nam się pompa ciepła sprawdzi, gdy możemy mieć ogrzewanie podłogowe. Tak bardzo nie zagłębiając się w szczegóły, pompa ciepła transportuje ciepło z jednego miejsca na drugie. Im mniejsza jest droga, czyli mniej z tym wózkiem z ciepłem musisz zapierniczać, tym jakby jest lżej i tym mniej prądu zużyjesz. Ogrzewanie podłogowe ma niską temperaturę, czyli jakby ta droga tego ciepła jest krótsza, tak upraszczając. Natomiast jak masz grzejniki, no to wtedy ta droga jest dalsza, jest mniejsza sprawność, więc więcej jakby energii jest tej elektrycznej marnowanej na ten transport. Więc najlepiej się pompy ciepła sprawdzają moim zdaniem jednak w nowym budownictwie, co nie oznacza, mój drogi widzu, że się nie sprawdzą w starym domu. Tylko po prostu trzeba mieć na uwadze, że na przykład trzeba dać dużo większe grzejniki, żeby ta temperatura spadła, żeby tą drogę skrócić. Rozumiem. Więc jakby nowe budynki jak najbardziej, starszych myślę, że tutaj już jakby trzeba się zagłębić po prostu, czy jesteśmy w stanie zejść z tymi temperaturami w tych grzejnikach nisko, albo czy możemy zamontować ogrzewanie podłogowe, chociaż to jest generalka, więc jakby, Rozumiem. więc jakby to są już takie nowe budynki, prosta sprawa, sprawdzi się, jeżeli mamy ogrzewanie podłogowe. W starych budynkach trzeba się zagłębić. Jakby myślę, że jak był ten hype jakieś 2 lata temu na pompy ciepła, wielu ludzi zamontowano im pompy ciepła, bo panie będziesz mieć niskie rachunki. Później montowano to wszędzie takie samo i to się nie do końca sprawdzało, no bo w starym budynku jak tak po prostu wstawisz pompę ciepła, to będzie grzało, tylko będzie drogo. To nie jest kocioł gazowy, który gdziekolwiek nie wstawisz, będzie git. No, jakby tu jest ten problem trochę. No. Czy pompy ciepła są głośne? Mogą być, ale nie muszą, Nie wiesz. muszą, okej. Generalnie na przykład Wiessmann ma bardzo duże pompy ciepła, szczególnie z tej półki średniej i wyższej. Im większa jest bo pompa ciepła, bo w ogóle pompa ciepła składa się jakby z kilku elementów. To tak jeszcze troszeczkę wracając do tego, jak to wygląda, jak to jest zbudowane. Na pewno zawsze musisz mieć coś na zewnątrz, jeżeli mówimy o pompie ciepła powietrznej, czyli taka duża klimatyzacja. Kojarzysz te takie jednostki, które tam wiszą na budynkach, takie z klimatyzacji. No to jest w zasadzie już jeden z elementów pompy ciepła, tylko często w pompie ciepła to jest większe i im jest większe, tym będzie cichsze. Im większe, Tym jest cichsze, bo jak jest większy wymiennik, czyli coś, co zabiera ciepło, wentylator jest większy, to może się ten wentylator wolniej kręcić. Aha, okej. Jak się wolniej kręci, to mniej hałasuje. I dzięki temu po prostu jest ciszej, więc to ma znaczenie. Więc taka prosta zasada, jak kupujemy pompę ciepła i mamy dwie takie same, jakby niby silniki mają tą samą moc, no to wybieramy, jeżeli chcemy mieć cicho, wybieramy większy silnik, będzie cichszy wtedy, bo on się mniej jakby męczy, można by tak powiedzieć. I tym samym jest cichszy. I to ma szczególnie znaczenie, jak masz gdzieś sąsiadów albo gdzie, tu też trzeba uważać właśnie z montażem pompy ciepła. Jak sobie zamontujesz tą jednostkę obok sypialni i to ci się włączy,
i zacznie ci tam hałasować, ty masz jeszcze wrażliwy na przykład słuch, no to może cię to irytować później. Rozumiem. No. Także to ważna kwestia właśnie. Pamiętajcie, gdzie zamontować tą pompę ciepła i nie dajcie sobie ją zamontować pod sypialnią. No chyba, że kupujecie akurat Vitocala 200S, który jest naprawdę bardzo cichy, to wtedy jeszcze ok. Natomiast tak czy siak, jeżeli pompa ciepła grzeje ciepłą wodę, to często ona grzeje ją na pełnej mocy i wtedy jest też głośno. Rozumiem. Więc warto wybrać to miejsce takie, żeby było, żeby nam nie hałasowało, no i żeby też sąsiadom nie hałasowało. przeszkadzało. No. Rozumiem. No i generalnie im droższe modele i bardziej jakby markowe rozwiązania często są właśnie większe i tym samym cichsze. Rozumiem. Więc to ma znaczenie. No. Jeżeli już chcę zainstalować pompę ciepła, jaką firmę powinnam wybrać do instalacji? Jakieś rady może z Twojej strony? Bardzo dobry temat, bo jest to trudny temat. Generalnie branża budowlana to w sumie też jest taka branża, no to tam możesz mieć wycenę za tyle albo za 2 razy tyle, jakby ty jako osoba, która się na tym nie zna, skąd masz wiedzieć, czy warto dopłacić, czy nie. Więc myślę, że no, po pierwsze warto oglądać takie filmy jak te i poświęcić te kilka godzin na taką drobną edukację, żeby po prostu nie dać sobie wcisnąć kitu i nie wydać 40-50 tysięcy na coś, co ci się nie sprawdzi. Bo myślę, że po kilku odcinkach takich różnych, jakby nawet nie tylko na moim kanale, pewnie jest wiele kanałów, więc jakby zobaczenie kilku odcinków z tej branży już coś ci powie, jak to ma mniej więcej wyglądać. No a później myślę, że taką kluczową kwestią jest, pompa ciepła to jest takie urządzenie, które trzeba dobrze dobre. To nie jest uniwersalne, że jakby każda pompa do każdego miejsca, tylko trzeba wybrać konkretny model od konkretnego producenta do konkretnego domu. Jakby to aż tak niestety wygląda, moim zdaniem. I jeżeli szukasz fachowca, który ma ci to dobrać, to warto byłoby zobaczyć, czy on ma tą świadomość właśnie. Czy nie jest to po prostu tylko zwykły sprzedawczy, który po prostu wszystkim wciska to samo. Rozumiem. Bo owszem, są pewne rozwiązania, które prawie zawsze się sprawdzą, ale one są ekstremalnie drogie. Jakby mam taki pomysł w sensie mam w głowie takie rozwiązanie od Wismana, które byłoby i się sprawdziło do modernizowanego budynku i do nowego, natomiast ono będzie bardzo drogie, a jeżeli szukamy już czegoś takiego trochę niżej w cenie, to faktycznie trzeba dobrze to wybrać, więc świadomość tego, warto ocenić, czy ten fachowiec wie, o czym mówi, czy jakby mu zadamy pytanie, czy pompa ciepła z grzejnikami i z podłogówką ma sens i czy będzie mieć jakiekolwiek obiekcje, bo moim zdaniem tam zawsze się powinny pojawić obiekcje. Na przykład taki przykład, mam klientkę, która wybudowała nowy budynek i ma wszystko w podłogówce oprócz 2 grzejników. I te 2 grzejniki sprawią, że ona będzie miała 20% droższe ogrzewanie. O, Kur. no tak. Tak. I jakby, jak ja to zobaczyłem, to mówię, cholera, no ale czemu ktoś jej nie powiedział, że te 2 grzejniki sprawią, że to będzie aż tyle gorsze. I jakby to są takie niuanse właśnie, czy ktoś ma świadomość właśnie połączenia grzejników z podłogówką. Tu myślę, że wiele firm może się wykrzaczyć, jak powie, że panie nie przejmuj się. To No już nie, to będzie jest taki czerwona znak. lampka, że jakby warto byłoby się zastanowić, czy ten fachowiec jakby ma świadomość, że to w ogóle zatrybi. Jeżeli nie ma sceptyczności w ogóle u tego instalatora do rozwiązań, do naszych pomysłów, no to też gdzieś jest czerwona lampka, bo to jest naprawdę niuansowy temat. Wrócę znowu do kotłów gazowych. Wielu instalatorów jest jeszcze z starszej epoki, że jakby kocioł gazowy się montowało zawsze taki sam, wszędzie i wszędzie się to sprawdzało. Tutaj niuanse i to ma ogromne znaczenie. Więc jeżeli Wam w ogóle się nie chce tak przebrnąć przez taki cały proces, jakby oglądaliście nasze filmy i zaufaliście nam, na pewno my Wam pomożemy dobrać rozwiązanie, które się sprawdzi, a jeżeli u Was się to nie sprawdzi, to też Wam powiemy o tym, bo my się głównie zajmujemy serwisem i no, jak coś ja montuję, to ja to będę obsługiwać, moja firma, przez wiele lat i ja sobie nie mogę pozwolić, żeby po prostu zamontować coś do kitu, no bo i tak będziemy się widzieć przez kolejne 15-20 lat, tak. więc to wyjdzie, że zrobiłem fuszerę albo że wybrałem coś dla Ciebie złego. No jakby Na to przykład jesteście w stanie dojechać do Warszawy, do innych miast, czy tylko w Katowicach? marzy mi się, żeby kiedyś firma była na cały kraj, natomiast niestety na ten okej, moment możemy tylko- pomóc tylko tak w obrębie Katowic, plus minus te Rozumiem. 30-40 minut dojazdu od Katowic, bo Okej, ale to na tą chwilę. A na tą później- chwilę, no jakby jeżeli będziecie ten film oglądać w 2030 roku, to myślę, że już będziemy w stanie obsłużyć Warszawę. Natomiast na ten moment skupiamy się tutaj w obrębie jakby Katowic, bo my dostarczamy full service. Jakby nie tylko montujemy, ale też tak naprawdę obsługujemy. Z tego też moja firma się wzięła, że obsługiwaliśmy urządzenia, robiliśmy coroczne przeglądy, naprawy i im dalej, tym jakby trudniej dojechać. Jeżeli Ty jesteś z Warszawy, ja z Katowic, Tobie się zepsuje pompa ciepła w poniedziałek,
to ja muszę 3 godziny do ciebie jechać, później 3 godziny wracać, to w ogóle jakby się Rozumiem. nie ma sensu. No. A jeszcze na przykład takie pytanie, czy za przegląd powinniśmy coś dopłacać, czy to jest jakby w cenie tej pompy? Bardzo dobre pytanie, super pytanie. Nie, serio, mega mi się podoba, bo zdarzyło mi się Czy czasami... podpisujemy umowę i jak to wszystko wygląda, nie? Wiesz co, nie wiem jak wygląda u różnych producentów. Tak, wiem, ale u jak was to, jak? U Wismana, z firma, z której jakby produktów korzystam, wygląda to tak, że mamy jest 5-letnia gwarancja na urządzenie pod warunkiem wykonywania corocznych przeglądów. Czyli trzeba wyczyścić filtry, zobaczyć jak wygląda jednostka zewnętrzna, czy nie jest zabrudzona, czy nie ucieka czynnik chłodniczy, bo tam w środku tych urządzeń jest gaz, specjalny gaz, który jakby pozwala to ciepło transportować. To są takie podstawowe rzeczy, o których mówię, tam jest jeszcze wiele innych, ale jakby trzeba to posprawdzać, czy to wszystko działa, czy nie ma już jakichś objawów, że coś się złego dzieje. Ewentualnie coś podregulować, jakby to powinno być co roku wykonywane. Tak, żeby ktoś trzymał pieczę po prostu nad waszym urządzeniem, bo tak, może się wydawać, że pompa ciepła to takie bezobsługowe urządzenie, natomiast jeśli ono się zepsuje po tych 10 latach i nikt do niego nie zaglądał, to będzie naprawdę problem coś naprawić, bo te naprawy w tych pompach są dużo droższe niż w kotłach gazowych, więc warto naprawdę zapobiegać, niż później leczyć, kiedy jest i zimno i nie ma specjalistów, bo wszyscy są w terenie, bo jest zimno i jest dużo roboty, więc... I wracając do twojego pytania, jest to odpłatne. Odpłatne, okej. Czyli jakby jeżeli chcesz mieć gwarancję, no to trzeba zapłacić. Na ten moment to jest chyba koszt 700, pomiędzy 700 a 800 zł co roku trzeba Co zapłacić roku, za okej. to taki przegląd. Rozumiem. Żeby ktoś przyjechał, sprawdził, też jakby w tej cenie jest zawarte to, że mamy tą 5-letnią gwarancję, więc jakby to jest chyba koszt no, pewnie mniejszy niż przeglądu auta, ale jak też masz auto na gwarancji, no to też co ileś tam tysięcy kilometrów czy co ileś jakby miesięcy musisz się zjawić do serwisu, oni muszą sprawdzić Tak. i jakby to jest normalne i tutaj też to jest, tylko czasami faktycznie spotkałem się z klientami, którzy jakby po roku się dziwili, że my chcemy od nich pieniądze za przegląd. Nie, to jest normalne, ale jakby no, warto to poruszyć już dużo wcześniej, jakby właśnie na etapie nawet wyboru urządzenia, Rozumiem, na samym żeby mieć tą świadomość. No. Z takich ciekawostek, jak wybierasz też producenta pompy ciepła. Mieliśmy też odcinek o rodzajach gwarancji. Są różne rodzaje gwarancji. Czasami gwarantem jest firma, która ci montuje, a czasami sam producent, który jest no, dużo większą firmą. Więc na przykład warto też na to zwrócić uwagę, bo firma, nawet moja, no, mogłaby się zniknąć. No nie wiem, no ja po prostu ulegnę wypadkowi, no i nie będzie okiem serwisanta. Mam nadzieję, że to nie nastąpi. No ale nawet jeżeli ja bym przestał istnieć jako firma, no to jeżeli kupujesz Wismana, pompę ciepła Wismana, to przez te 5 lat każdy serwis, który ma autoryzację, może ci pomóc. I Wisman im za to zapłaci i nie będzie z tym problemu. Natomiast nie wszyscy producenci tak mają. I później to też jest ważne, żeby właśnie mieć tą świadomość, że jak jest inny producent i są inne warunki, że na przykład gwarantem jest ta firma mała, która ci montuje, że ona może ona zniknie, no i wtedy zostajesz trochę na lodzie. Więc Rozumiem. moim zdaniem to jest ważny element, jakby, żeby nie tylko patrzeć na cenę, ale właśnie na te różne takie niuansiki. No. Rozumiem, że robisz przeglądy. Tak. Jakie błędy popełnili twoi poprzednicy? Wiesz co, najczęstsze błędy, jakie Takie. widzę przyjeżdżając na przeglądy pomp ciepła, które nie nasza firma zamontowała, czy nie współpracowała przy montażach, no to, co już wspominałem, był taki przypadek, że po prostu klientce zamontowano i ogrzewanie podłogowe, i grzejnikowe, gdzie jakby to były tylko 2 grzejniki. Moim zdaniem bez sensu, trzeba było uświadomić klientkę, że lepiej tam było wsadzić grzałkę elektryczną, jeżeli chciała mieć te grzejniki faktycznie, niż po prostu specjalnie to podłączać pod pompę ciepła. Więc łączenie grzejniku z podłogówką przy pompie ciepła moim zdaniem nie warto, w sensie szkoda po prostu tej sprawności. Też taka fachowa rzecz, ale jakby pompa ciepła jest wrażliwa, to jest duży transport energii, czyli jakby dużo aut jeździ, to jest tak jakby transport drogowy i muszą być szerokie autostrady, żeby to przebiegało sensownie, co nie? I przy pompie ciepła to jest ekstremalnie ważne, więc jakby muszą być duże rurki, jakby średnice rurek, które tam są w tej kotłowni, one muszą być duże. Jakby niestety jest taka tendencja, że te rurki się stosuje jakieś tanie, węższe, jakby na przykład często jest stosowane takie rurki plastikowe, one są bardzo tanie. Chcą zaoszczędzić po prostu. Tak, specjalnie. no jakby oszczędzamy na elementach, które relatywnie, no, czy jeżeli wydajesz 30 000, czy dołożenie 1000 więcej na porządne autostrady to dużo czy mało? Mało. No moim zdaniem też. Więc jakby
cholera, no jak już wydajemy tyle pieniędzy na to urządzenie, to czemu oszczędzamy na takich niuansach, takich, które mają później znaczenie, jak to urządzenie funkcjonuje. Co jeszcze? Też bardzo ważna rzecz. Ja mam cały odcinek jakby seria o wodzie, bo jakby ogrzewanie, czym w ogóle transportujemy to ciepło z pompy ciepła później do pomieszczenia. No nie tylko podłogówką, ale do tej podłogówki dopływa woda, czy do grzejników. Jakby ta woda jest tym medium, które transportuje. I to jest takie coś, że no jeżeli mamy, kurczę, brudne drogi, czy jakby nierówne, no to później to się wszystko szybko zużywa. I przy pompach ciepła, w ogóle przy ogrzewaniu moim zdaniem to ma bardzo duże znaczenie, ale przy pompach ciepła jeszcze większe, żeby zadbać o tą wodę, żeby zapytać, czy mój drogi instalator planuje po prostu dolać inhibitor korozji i dać jakiś separator magnetyczny. To są też koszta rzędu kolejny 1000, może znowu kolejny, ale jakby to nie jest dużo, a to zaoszczędzi nam bardzo dużo pieniędzy w przyszłości, bo no to jak czemu bierzemy auta z Niemiec? No bo tam są równe drogi i generalnie te auta się mniej zużywają niż, zresztą teraz się poprawiło chyba trochę, ale no po nierównych drogach się szybciej to wszystko zużywa. I jeszcze mam takie pytanie. Załóżmy, mamy gwarancję na 5 lat, tak? Tak. Czy da się przedłużyć jakąś tą gwarancję, jak na przykład z telefonem? Wiesz co? Też tak jest, że można przedłużyć o kolejny rok, tylko musimy dopłacić. W tej chwili Wisman ma taki program ubezpieczenia na kolejne 2 lata. Jeżeli dobrze kojarzę, to na pompy ciepła też to jest. To chyba kosztuje około 2000 zł za te kolejne 2 Rocznie. lata. Czy Za te kolejne 2 lata, Dwa bo lata. 5 mamy jakby zapłacone poza przeglądami. Później jeszcze trzeba dopłacić chyba 2 albo 3. To mogę sprawdzić, będziecie mieli jakby tutaj wklejone, natomiast nie pamiętam teraz. W sumie zaskoczyłaś mnie tym pytaniem, ale bardzo dobrze, bo jakby... na przykład jeżeli pompa ciepła się zepsuje i co powinnam dalej robić? Fajnie, jeżeli mi to wymienią, nie? Tak, jeżeli i nie mam musisz gwarancję. płacić na przykład tam kilku tysięcy, tylko masz po prostu ryczałtem, jakby nie musisz się przejmować, bo to w sumie o to w tym chodzi, żeby to działało i żeby się tym nie przejmować. To faktycznie jest coś takiego u Wismana w tej chwili, że możesz doubezpieczyć, jakby przedłużyć tą gwarancję o kolejne tam 2 lata. Cenę podam Wam tutaj, wyświetli się, natomiast to był koszt rzędu 2-3 tysięcy, tak mi się wydaje. No. Wtedy możemy mieć już 7 lat, na 7 lat no to, to już jest dosyć sporo. 9 już nie, na przykład kolejne 2. Nie kojarzę, żeby. Na Okej. pewno Wisman nie ma. Wiadomo, fajnie by było, gdyby można było na 20 lat zapłacić konkretną kwotę i wiedzieć, że przez 20 lat nas nic nie obchodzi. To byłoby w sumie spoko. No, także jeżeli ktoś mnie jest w jakiejś firmie, która produkuje pompy ciepła, ogląda, to poszłabyś w coś takiego, żeby dopłacić, nie wiem, 10 tysięcy więcej, ale masz pewność, że przez 20 lat Cię nic nie interesuje. Czyli dopłacasz, nie wiem, 20%. Ja osobiście No, poszłabym tak. poszłabyś w coś takiego, no. Bo Ale ja też nie. bym chyba poszedł, bo mam pewność, Tak. że się nic nie będzie działo i koniec. A jak się dzieje, to nie mój problem. Ale wtedy na pewno wydaje mi się, że pompa ciepła może się zepsuć i wtedy firma dużo traci, więc to jest takie... Może nie musi, wiesz co, pompy ciepła to Dla tak... klienta to jest super rozwiązanie, ale dla producenta to... Wiesz co, bo też w sumie nie rozgraniczyliśmy, bo też jest jeszcze rozgraniczenie, mamy pompy gruntowe i pompy powietrzne, ale też jakby są pompy split i monoblock. To jest tak, kurczę, jakby to wytłumaczyć. Albo masz pick-upa, który ma przyczepę, który ma jakby dużą przestrzeń ładunkową z tyłu, no albo masz auto z przyczepą. I z przyczepą, czyli coś dołączasz do Okej, tego. tak. Czyli jakby jest dwuczęściowe albo jednoczęściowe. I tak samo może być z pompami ciepła, że albo jest wszystko w jednym i to zawsze super gra, bo jakby było zaprojektowane, czyli to jest monoblock, czyli wszystko jest w jednym, albo jest split, czyli jest z przyczepą. No i tutaj znowu można coś schrzanić na połączeniu tych dwóch, jakby można źle dokręcić te połączenie pomiędzy tą przyczepą a autem. I jakby takie są też rozgraniczenia pompa ciepła split i monoblock. I ja przyznam się szczerze, to też jest z takich rzeczy, które widzę, ludzie tak średnio montujący czasami jakby tu nawalają, średnio dbają o to, żeby to dobrze, starannie zrobić. Ten proces połączenia tych dwóch jakby jednostek ze sobą. Tam jest bardzo ważne, żeby zachować sterylność i jakby staranność. No jakby szybko i jak tam schrzanimy, no to później możemy zepsuć urządzenie w pompie ciepła za 10 tysięcy, czyli kompresor, jeżeli tam schrzanimy. Także to też jest ważne, że jeżeli wybieramy firmę, która nam montuje, żeby miała doświadczenie, jak to połączenie monoblock, jak to połączenie tej pompy split zrobić. Ewentualnie kupić monoblocka, gdzie jakby wszystko jest od razu już w jednym i wtedy jakby no nie ma kto tego schrzanić. Więc to też taka dla Was uwaga, jeżeli kupujecie jakąś tańszą pompę ciepła albo nie chcecie się zastanawiać, czy ten wykonawca to zrobi dobrze, to gdzieś tę pompę monoblock, mimo że są droższe zazwyczaj, no to jakby tam trudniej coś zepsuć, a no bywa różnie ze znalezieniem jakby odpowiedniej firmy. Jeszcze mam takie pytanie. Załóżmy,
jestem właścicielką mieszkania, tak? Mam zainstalowaną pompę ciepła. Wiem, że jest coroczny przegląd, ale ja osobiście, jak powinnam dbać o tą pompę ciepła? A co masz dokładnie na myśli, mówiąc dbać? Załóżmy, czy mogę myć wodą? Nawet Możesz. takie, W sensie, że chciałabyś żeby przetrzeć nie po prostu. zniszczyć, załóżmy. Myślę, że te wszystkie urządzenia, które są maszynowni, bo to już nie jest kotłownia, możesz po prostu przetrzeć szmatką, jeżeli po prostu tobie by przeszkadzało, że się coś zakurzyło. Więc jakby, ale to w ogóle nie wpływa jakby na pracę urządzenia. To jest jakby twoja chęć dbania o jakby bardziej estetykę w domu. Rozumiem. Natomiast z takich ważnych rzeczy, myślę, że większość pomp ciepła to sprawdza. Na pewno Wismanowe pompy ciepła to nowe sprawdzają, czyli ciśnienie w obiegu, czyli jakby, czy nie brakuje krwi. Tak można by to trochę na analogię ludzką, albo czy nie wiem, czy paliwa, ale nie, czy nie brakuje ciśnienia w oponach. Jakby masz auto, no to też musisz dopompowywać raz na jakiś czas to ciśnienie w oponach. I tak samo jest z pompą ciepła. Zazwyczaj powinno wytrzymać od przeglądu do przeglądu te odpowiednie ciśnienie, Ale od czasu do czasu. ale na pewno warto zerknąć. Nowe pompy Wismana mają czujnik elektroniczny, więc dadzą Ci znać na smartfona, masz taki i taki błąd, zbyt niskie ciśnienie. I po prostu będziesz wiedziała, że wtedy trzeba coś odkręcić, żeby dopuścić wody. Czyli mam jakąś aplikację, czy... Tak, do pomp ciepła Wismana A, masz nie wiedziałam, aplikację. Nie wiedziałam o tym, tak? Nie, no to jest akurat moim zdaniem mega spoko, bo jakby masz wszystko w jednym miejscu i ona Ci mówi po prostu, czy są jakieś problemy, czy nie i możesz też sobie zmienić jakieś ustawienia. Rozumiem. Twoim zdaniem, co najbardziej powinnam zapamiętać, jeżeli zastanawiam się nad kupnem pompy ciepła? Myślę, że po pierwsze, czy w ogóle pompa ciepła jest do mojego domu, mieszkania ok. Na przykład w mieszkaniach to jest w ogóle raczej nie, bo nie ma gdzie tej jednostki zewnętrznej zamontować, ona gdzieś musi być na zewnątrz. Teoretycznie na balkonie mogłaby być, ale w środku też musisz mieć jeszcze zbiornik na ciepłą wodę, jednostkę wewnętrzną, więc trochę brakuje miejsca. Więc pierwsze pytanie, czy jest dla mnie, czyli czy w zasadzie mamy dom. Jeżeli mamy dom, no to czy mamy ogrzewanie podłogowe? Jeżeli mamy, no to już jesteśmy dalej bliżej jakby, że raczej na pewno jest ok. Jeżeli mamy grzejniki, to pytanie, czy one są odpowiednio duże. I to jest ważne, jakby taki prosty proces decyzyjny jakby przejść sobie i jakby nie dać sobie wcisnąć, że zawsze jest ok, bo jakby może być ok, ale już nie musi. Chyba, że tak jak mówię, podłogówka, nowy dom, to zawsze jest ok. Później, czy wybrać pompę ciepła split czy monoblock? Moim zdaniem, jeżeli jakby nie jesteśmy w stanie dobrze zweryfikować firmy, która nam to zamontuje, to monoblock będzie bezpieczniejszy. To jest 2. 3. Tego trochę nie poruszyliśmy, ale zbiornik na ciepłą wodę, czyli tam, gdzie zbieramy ciepłą wodę, musi być odpowiednio duży, bo pompa ciepła nam nie zagrzeje tak na już tej ciepłej wody, więc musi być na tyle dużą, że po prostu tobie nie brakło pod prysznicem, albo jeżeli kąpiesz się ty, twój partner, dzieci, no to żeby po prostu wszystkim domownikom wystarczyło. Ale to tak, to jeszcze jedno. I czy coś jeszcze poza tym? A w mieszkaniu co mogłabym zainstalować? Bo mówiłeś, że pompa nie za bardzo. Myślę, że bardziej kocioł gazowy, Kocioł, ewentualnie ogrzewanie klimatyzacją, która notabene jest pompą ciepła, tylko trochę na innych zasadach. O tym będzie też kolejny odcinek, także zapraszam Was do subskrybowania kanału, żebyście nie przegapili tego materiału i kolejnych innych. Natomiast no, w mieszkaniu po prostu brakuje miejsca trochę. Chyba, że masz takie mieszkanie, nie wiem, a la penthouse, nie wiem, 150 metrów, coś dużego, gdzieś, gdzie mogę tą pompę wystawić, czy jakiś duży taras, no to wtedy myślę, że tak. To No. chyba zależy od państwa, nie? Bo załóżmy na Cyprze możemy zainstalować, ogrzać dom przez klimatyzację, tak? Na Tak. przykład w Polsce to już... Możesz, jak najbardziej możesz. Właśnie o tym mówię, że będzie o tym odcinek, bo możesz, tylko tam też znowu trzeba wiedzieć, czy to się nadaje po prostu. Bo są też jakby minusy takiego rozwiązania, ale to jakby też, żeby tutaj nie przedłużać w innym odcinku, bo faktycznie tak jak przy pompie ciepła ważne są, żeby to była podłogówka, albo duże grzejniki, żeby raczej nie łączyć tych systemów, no to po prostu przy ogrzewaniu klimatyzacją też jest kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, jakby kilka minusów, bo z pompą ciepła największy minus to tak naprawdę no to, że to jest raczej drogie po prostu w zakupie. Jeżeli jest dobrze zamontowane, no to w tym momencie i dobrze dobrane, no to jest to raczej najtańsze ogrzewanie, jeżeli chodzi o utrzymanie później długoterminowe, płacenie za ten prąd. Tylko tutaj ważne, dobrze zamontowane, dobrze dobrane, z czym niestety bywa problem. No. Także wybór firmy, która Wam zamontuje, to jest chyba najważniejsza rzecz. Tak. No tak mi się wydaje, że to jest najważniejsze. Nie samo urządzenie, bo jeżeli dobierzemy
ważny jest dobór urządzenia do potrzeb naszego budynku. No. I myślę, że tym akcentem możemy już skończyć. Także ja bardzo Wam dziękuję za ten bardzo długi materiał. Jeżeli ktoś dotarł do tego momentu filmu, to dajcie znać, pisząc hashtag koniec. Będę wiedzieć, że byli tacy wytrwali, którzy przebrnęli przez ten 30 chyba minutowy odcinek, bo tyle już nagrywamy. Jeżeli byście potrzebowali pomocy w doborze bądź w montażu pomp ciepła, jesteście z okolic Katowic, śmiało piszcie, dzwońcie do nas. A tym samym zapraszam Was do oglądania kolejnych materiałów i wszystkiego dobrego. Niech ciepło będzie z Wami. Cześć!